Można by powiedzieć wielki dzień, ale to w zasadzie nie jest wielki dzień, bo to nadchodzi wielka woda, więc to jest tak naprawdę mały dzień. Ale niestety wielka tragedia. I ogólnie no tak biję się z myślami, czy w ogóle to kręcić, bo nie lubię kręcić takich rzeczy, ale już po COVID-zie nauczyłem się, że jednak tego materiału trochę mi brakuje, bo jednak, no jakby nie było, jestem trochę dokumentalistą i te rzeczy, które właśnie kiedyś mówiłem w odcinku, zostają na pamiątkę, tak. Chyba te rzeczy trzeba uwiecznić też niestety na tą pamiątkę, która nie jest taka miła dla wszystkich. Że nie ciekawie, a Wrocław był bardzo zalany. No nie wiem jak teraz będzie. Niby mówią, że są przygotowani na taką powódź jak była w 97, ale z drugiej strony Kłodzko i inne rejony straszą, żebyśmy się przygotowywali, bo jest gorzej. To doskonale powódź w 1997 roku. Ta obecna jest znacznie trudniejsza. Dolnośląska policja potwierdza, że nie poszukuje ani jednej osoby, która byłaby zaginiona w związku z powodzią. Może być gorzej, może być wyższa fala nawet. Zobaczymy, a najlepiej nie zobaczyć tego, albo zobaczyć prawidłowo, patrz, że ludzi już jest pod sklepem, to już też daje jakiś znak. Jak przygotował się Wrocław, co zrobili tutaj nasi włodarze przez te lata. Niezwykle wymagająca była ewakuacja żelazna, przyznaje Zbigniew Tur. Najtrudniejszą sytuację mieliśmy w Żelaźnie, bo tam ludzie na dachach czekali na pomoc. Część ludzi udało się helikopterami przewieźć do naszych miejsc zakwaterowania, czyli do szkół. Cofki jeszcze nie ma, ale tutaj pan już wchodzi. Dużo brakuje. Słyszałeś, co pani mówiła? Że w 97, tu gdzie teraz stoimy, to już była woda i było zalane. Także mówi, że nie powinno być tyle wody, co wtedy. No i całe szczęście. Aby tak było. Widać, że dużo ludzi przyjeżdża, że każdy chce zobaczyć, czy wszystko jest w miarę pod kontrolą. Jakby nie było widać tutaj, że są jakieś służby i coś robią. Jest jakaś tylko taka chyba standardowa wycinka drzew. A tak to no, jest spokój. Ja z drona, no nie wiem, jest przed falą kulminacyjną, więc też jakoś tak nie wygląda, żeby to było strasznie, ale ciężko powiedzieć, co to będzie, jak fala nadejdzie, nie? Wszyscy dzisiaj czujemy, że to jest ten moment, w którym powinniśmy stanąć razem i razem okazać się po prostu ludźmi, którzy wykonują swoje obowiązki, którzy wspierają, którzy troszczą się o tych, którzy potracili domy, potracili dobytki, potracili nadzieję. Teraz byliśmy w miejscu, w którym Odra przecina się z rzeką Ślęzą. Akurat rzeka Ślęza jest mi bardzo bliska. I patrzyłem, czy nie ma żadnej cofki. No troszkę tam zawraca, ale jeszcze też nie ma tragedii, więc wydaje mi się, że no, trzeba poczekać, co się wydarzy później. Ale na razie rzeka się nie cofa. To jest ważne. Mam kolegę, który mieszkał na Kozanowie, no i co nieco mi o tym opowiadał. Poza tym można sobie w internecie wygooglować zdjęcia, jak to wyglądało. No to okropna tragedia, że to wszystko znajdowało się może nie pod wodą, ale w wodzie. Rano miałem takie wrażenie, no tak
Takie średnie przeczucie miałem. Ale miałem takie średnie przeczucie właśnie, że no coś się wydarzy. Bo to regulacja. Wiesz co chciałem powiedzieć? Że rano miałem wrażenie, że coś się wydarzy, że taka niepewność jest, a teraz w sumie nie, ale jak przyjechały te jednostki wojskowe z amfibiami, z pomostami, no tak człowiek czuje się trochę niepewnie. Retencyjnym Topola w rejonie Wsi Kozielno na Nysie Kłodzkiej na granicy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Zapora na zbiorniku Topola nie dała rady. Woda wylewa się w sposób niekontrolowany, napisano na portalu Nowiny Nyskie. Woda płynie w stronę Otmiechowa i dalej do Nysy. Władze Paczkowa położonego przed zbiornikiem Kozielno poprosiły o sprawdzenie stanu technicznego całego zbiornika. Proszą też mieszkańców o zgłaszanie potrzeby ewentualnej ewakuacji. Zbiornik Racibórz Dolny piętrzy wodozowy. W tej chwili jest tam jej około 55 milionów metrów sześciennych. Pojemność to 188. Rezerwa jest znacząca, zbiornik spełnia swoją funkcję. Zapewnia Lidia Hoffman z Gliwickiej Wód Polskich. Dodaje, że poprawia się też sytuacja w Jarnołtówku, na Tamie na Złotym Potoku. Sytuacja tam w tej chwili będzie się stabilizowała w dalszym ciągu, ponieważ jak wskazują prognozy hydrometeorologiczne, do zbiornika nie będzie zwiększał się dopływ. Jakieś rzeczy pływają po wodzie. Typu resztki gałęzi, konary. Myślę, że tego będzie więcej. Aczkolwiek teraz jest taki... wiem jak to nazwać. Można to nazwać cisza przed burzą. Nie wiem, czy ja to tak sieję sobie panikę w głowie, czy to tak faktycznie jest spokojnie. Nie wiadomo, co robią tam na tamtym beach barze, że tak powiem. Trzeba byłoby się ich zapytać, czy oni się zwijają, czy się nie zwijają. No powinni chyba coś wiedzieć więcej od Urzędu Miasta, że słuchajcie, no jednak powinniście się zwinąć. Nie, czy to coś innego wiedzą? No tak. No nie wiem, co się dzieje, ale chyba zrzucili amfibię, tą, którą wieźli. Bo taki był huk jeszcze, no nie? Po drodze, więc się zastanawialiśmy, co to mogło być. Tutaj żadne jakieś... No i niby jest co, ale... No taki huk, no właśnie, że... Może to była amfibia. No, zobaczymy. Jedziemy w kierunku mostów trzebnickich. I tam, że tak powiem, spatrolujemy to, co się dzieje i zobaczymy jeszcze centrum. Mowa o 60 cm, mniej więcej są takie prognozowane wysokości tych pozostałych rzek płynnych na sekundę. Bardzo ładnie, jest lato. Pan po odbiór piasku? A zapakowanie jest już? Jeszcze nie ma. Wszystko, co nie? Na plaży miło by było, dokładnie. Jak była wielka powódź właśnie w 1997 roku, podkreślę to raz i jeszcze, to jakiś piekarz, który miał piekarnię, wydawał bułki dla ludzi, którzy sypali worki, układali wał przeciwpowodziowy i tak dalej. Tutaj chyba przy Młynie Maria to było. Może mylę niektóre rzeczy, ale wyobraź sobie, że za to właśnie rząd go opodatkował i kazał mu za tą pomoc no zapłacić podatek, nie? No bo wyprodukował coś i normalnie powinien zarobić pieniądze i powinien odciągnąć podatek i ten podatek od tyluś tam, nie wiem, czy kilkuset, czy kilku tysięcy sztuk po prostu musiał zapłacić. Nie wiem, jak ta sprawa się finalnie skończyła, ale jest to mega przykre, że już nawet no nie wiem, kto tam rządził, ale
po prostu, wiesz, kazał sobie no, pobrać po prostu od tego pieniądze, a nie robić takiej atmosfery, że no wiesz, fajnie, miło można pomóc drugiemu człowiekowi, nie? Myślę, że na obecną chwilę więcej nie ma co kręcić z tego względu, że no, trzeba chyba iść zobaczyć jak stan wody wokół domu. A tak naprawdę ja wczoraj już byłem z moim kolegą na Bartoszowicach. Byłem tutaj niedaleko Grunwaldu, widziałem ten poziom wody. No i uważam, że teraz nie dzieje się jeszcze nic, aczkolwiek no już jest to, brzydko mówiąc, intro przed tym, co ma się wydarzyć. Czuć to coś w powietrzu. Oby to coś się nie wydarzyło, no ale myślę, że po prostu jutro zobaczymy, skontrolujemy stan rzek, co się zmieniło i będziemy dalej oceniać, robić dokumentację, bo chyba tak to wygląda.
doszło do zamknięcia wody pitnej we Wrocławiu, to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest przygotowane na... I przez telefon weryfikować, czy jest to prawdziwy mail. Bardzo Wam za to dziękuję. A mówił Przemysław Gałowski. No właśnie, proszę słuchać tylko sprawdzonych informacji. Dzisiaj 19 dzień września, to już któryś dzień z kolei, kiedy Wrocław stara się bronić przed wielką wodą. I w zasadzie dzisiaj jest taki dzień, gdzie już chyba jest prawie wiadomo, że nic wielkiego się nie stanie. Woda jest oczywiście wysoka, ale tak mi się wydaje, że poprzez wszystkie komunikaty w mediach nic się nie wydarzy. I całe szczęście, bo wszystkie nasze piękne budynki w mieście no, zachowają ciągłość w swoim wzrastaniu pięknym, jeżeli można to tak nazwać. Mam taką nieodpartą potrzebę pojechania jeszcze do Stronia Śląskiego, gdzie no, w zasadzie z 3 tygodnie temu byłem na biwaku i chciałbym jeszcze może coś pomóc. Muszę się z kimś skontaktować, zobaczyć, co jest potrzebne. No i może jeszcze tam się wybierzemy.
zaraz. Dobra, przez okno podamy. Co powiedzieć, jak zapraszam, jak wrócimy. Dobra? Dobra. Zobacz, widzisz ten most właśnie. I tak wysoko było i cały czas było drzewa uderzały w ten most i on został. Tak, ta woda się Przejedziemy przez niego, musimy w prawo, uważaj, jest ciasno strasznie. Ale przejedziesz, ja busem przejeżdżam też. Jak wciśniesz rekord, to musisz wiedzieć, gdzie na montażu będziesz robić cięcie, nie? Myśmy się gdzieś przebijali też później, ale to było wcześniej, wiesz? A to droga dokąd jest? Dojedzie, aż do Nowego Gierałtowa. Do Bielic też można dojechać, tam nie wiem czy tam, to jest koniec świata już. Do Bielic stamtąd jeszcze 10 km jest. A to wszystko tutaj zalane też było tamtąd? Tak, aż do Bielic. Aż do Bielic. Nocą do Bielic. A do Bielic? Tak. A możemy dojechać do Bielic? Wiecie, on pojechał takim bardziej, to się nazywa. Ja wiem, ale ja z nim wczoraj ewakuowamy ludzi. Ja jestem stąd. Dobry. Nie ma tam przejścia. No, my tylko filmujemy, no nie? Taki telefon, który działa? Bo już wolałem do was zadzwonić. No dobra, cześć. Za domami, nie? A jaki to jest program jakiś czy co? Nie, to prywatne. To później oni nam pomogą. nie? Ja jestem z Turcji, z Kronia. No dobra. No to generalnie będziemy tam lądować z tyłu. Czekam teraz tylko na straż, żeby przyjechali i wtedy od nich deskę weźmiemy wszystko do ewakuacji. No, stąd, Nie, wszystkie emblematy pozdejmowałem, ale ja z Koszalina jestem ze Spaństwówki. Tylko wziąłem urlopu tydzień i przyjechałem tutaj. ja jestem miejscowy. Tak. Ostatnio w Bodzanowie, jak tam ludzi ewakuowaliśmy, to też działaliśmy z miejscowym strażakiem, dowódcą, który mówił, że on tam wyjmował normalnie z domu swoją rodzinę. Córkę, żonę, tylko włożył do samochodu i pojechali strażacy, bo gdzieś tam mu pomogli. Tragedia. Oni szuflowali przecież podwórko. Spoko, jasne. Ale to mieli, obiecają nam. Ja mogę pójść jeszcze dwóch chłopaków. Tylko nie wiem, czy przypadkiem oddać teraz? Nie, dobra, nie ma sensu. Nie, dobra, No jak będziesz szedł, to my damy. Czy może Andrzeju? Dawid. Idziemy tam? To będzie lądować? To chyba już. Jesteście przyjaciół, nie? Tam będą lądować. Nie, ustaliliśmy tam, wiadomo, nie złąka, tam na łące będą. Da radę? Tak, jest miejsca już. Tak, oczywiście. Ja zostawię. To tylko tak daleko? Kto wy jesteście, żeby gdzieś tam to ewentualnie zaznaczyć? Jesteśmy ratownicy medyczni. No to wie pan o co chodzi. Sami ratownicy. No tak, ale to na przykład... My sami się zorganizowaliśmy, nas nikt nie organizował, wie pan o co chodzi. Marcin się pyta, jak my się nazywamy, czy jaka grupa. No bo ja gdzieś wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, nie? Część z nas jest z pogotowia w Ząbkowicach, część z oddziału ratunkowego w Polanicy. Ale mają... Zadyma w ogóle, wiesz... Dobra.
Czekamy. I zaczął się pruć, że mleko No hej. nie wyląduje. A który raz tutaj jesteście? My tu pierwszy. My tu pierwszy, nie? Ja się zastanawiałem właśnie, jak to wygląda, że przyjeżdżacie tak na własną rękę, nie? No. I czy Znaczy nie, cały czas macie coś do robienia? Znaczy nie, czy my się zgłosiliśmy, bo tutaj do tego zarządzania kryzysowego, co jest w stronie w Urzędzie Miasta, nie? Żeby wiedzieli, że też jesteśmy. Ustaliliśmy z nimi, że no, jak to, na rubieże jedziemy, nie? Żeby zobaczyć. I tam dowódca mówi tak, jedźcie, mówi, bo faktycznie tutaj nie jest w stanie nic dotrzeć, nie? Że mają problem z dotarciem, nie? A te miejsca typu Stronie, Lądek, tam jest już duża obstawa medyczna, więc to tam no, możemy stanąć i mogą się do nas zgłaszać, no ale to jeżeli mamy możliwość, jeżeli są chłopaki z offroadu, że możemy się z nimi zapakować ze sprzętem, nie? Tak, żebyśmy po prostu razem podjechali i próbować się dostać, no to widzicie, no takie sytuacje wynikają czasami, nie? tak. 4 dni kobieta leży. Nie? No to ją chyba boli cały czas, No. Przejadło się ludziom takie, wiesz, na zasadzie zrzutek, nie zrzutek, bo potem nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi się dzieje, No tak? tak. Tu dają żonie, która jest tam w Centrum Zarządzania Kryzysowego w szpitalu, więc wiedzą, do kogo te pieniądze idą. Te pieniądze, nie pójdę na browara z tymi pieniędzmi, tak? Tylko i kupimy to, co potrzeba. No i też co innego, jak idzie medyk, a laik tak weźmie, a to, tamto, no patrzymy się, to niepotrzebne, tamto niepotrzebne, nie? Bo to nie na teraz, nie? Jest kupa leków, które można by było kupić, ale nie na teraz po prostu, nie? No to teraz to same przeciwbóle chodzą, czy co? Przeciwbóle, węgiel, biegunka, wymioty i przeciwbóle. Czy że... Nie, To. woda. To wiesz. A problem jest taki, że to, że ludzie piją z butelki wodę, to jest wszystko okej. Tylko najgorsze jest tak, nie umyjesz dobrze rąk, nie zdezynfekujesz, czy nawet odruchowo umyjesz sobie w tej wodzie kubek, łyżeczkę. Jak zamieszasz w tej wodzie pięknej z butelki, to i tak to nic nie dało. To mija 2 dni i zaczyna się gorączki, nie gorączki, nie? Tutaj nie, bo to potrzeba medyków po prostu też tym ludziom. No taka jest prawda, nie? A nas nie ma, a nas nie ma, no po prostu nie ma, słuchaj. No, a my musimy, wiecie, no to jest to, ale też tak jak na nocy byłem na pożarze teraz, no to dzieją się inne rzeczy, wypadki, pożary, musimy też dalej działać, tak działamy, nie? A macie Państwo może Więc nie można zrzucić tu wszystko, bo zacznie się tam apokalipsa, nie? Znamy w ogóle pracowników? Słuchaj, no nie wiem. Lekarz czy coś? A, okej, dobra, bo chodziłam przy przekazaniu. Może do ciebie polecieć. Z nimi lecisz, nie wracasz już. Więc ja do ciebie dojadę, jak chcesz. Nie jest problem. Da rady tędy przejechać, jakby się przedostać. Ale oni mają niższego, może przyjadę. No znaczy wiesz, no mi się ciężko odlamać, bo wysoki jest. Jedźcie po śladach, słuchaj, jedźcie po śladach. Tylko ja dlatego to zrobiłem, żebyś był przekaz. I ja się cieszę, że wam to pokazałem i wy pokażecie światu. Nie? Coś mi się... No to powiedz w ogóle, jak to przeżyłeś, co robiłeś, gdzie byłeś, jak nadchodziła fala, jak to wszystko wyglądało?
Ja się muszę pozbierać. Do Polanicy. Tutaj Ja później pan powiem. Przyjechaliśmy z województwa łódzkiego z taką inicjatywą oddolną. Mieszkańcy kilkunastu gmin zebraliśmy 2 tiry busa, przyjechaliśmy dzisiaj do Polanicy, wszystko tam zużyliśmy, troszeczkę zostawiliśmy tutaj agregatów, pomp. Mamy nadzieję, że się mieszkańcom tutaj przyda. No i co? I będziemy pomagać dalej. Straty są, widzimy, bardzo duże. No i jest co naprawiać. Jak długo nam będzie pomagać? Zima idzie. Ile będzie potrzeba? Tak? Od poniedziałku byliśmy w stałym kontakcie z Kłodzkiem, tak? I jakie były potrzeby cały czas, to codziennie aktualizowaliśmy u siebie w postach. Umówiliśmy się tutaj ze sztabem w Polanicy, że do jutra dostaniemy też takie wytyczne, na co możemy kolejnych nie zbierać, więc będziemy się starać, na ile możemy, tak? Ja mam takie, że ona zapomni za miesiąc. Nie. Jesteśmy grupą i to nie jest żadna fundacja, tylko to jest grupa przyjaciół, która przyjechała tutaj i pomogła zebrać dary dla Was. Już załatwiliśmy 120 skrzydeł drzwiowych, które przyjadą. Cały tir drzwi przyjedzie. Zewnętrznych, łóżka, wewnętrznych, materace, materace, łóżka, wszystko co nam się uda zebrać, na pewno przywieziemy. I przyjedziemy tu osobiście następnym razem. A to będzie prawdopodobnie za tydzień. Przeżyliśmy. Sytuacja w stronie śląskiej, wiadomo, jakby tsunami przeszedł, bo drogi są tak zniszczone. Bardzo ciężki dojazd, prawie niemożliwy. Jak nas to trafiło, nie było światła, nie było ciepłej wody, nie było, nic nie było. Najgorzej, że nie było łączności, bo nie można było zawiadomić rodziny. Trwały roboty? Nie mam pojęcia, ale wierzcie mi, latami będziemy. I co bym chciał powiedzieć jeszcze? Nie zapomnijcie o nas. Za miesiąc, za 2, za 3 miesiące, za rok. My mamy robotę na 10 lat. Co ja tak mogę powiedzieć? 10, może więcej. Ludzie mieli piękne ogródki, piękne domy. Albo przywoźcie jakieś pontony, albo coś, róbcie te tutaj mosty, żeby to było przyjazne, żeby do Bielic mogła dotrzeć policja, tak jak dzisiaj, albo karetka pogotowia. To jest najważniejsze. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Na rowerach 260 km trasy rowerowej mamy, piękne trasy rowerowe. Zapraszam, naprawdę świetnie. Przyjeżdżajcie, bo my Was potrzebujemy. Ale czekajcie jeszcze, nie jedźcie teraz. Jak się uspokoi, to przyjeżdżajcie.
O! Te będą za pana. Musi pan sobie pomierzyć później. No to później jak coś... Ale jest czas, to teraz. My tu sobie ogarniemy. No. O! Te są też takie, będą mi pana rozmiar. Niech pan sobie to sprawdza, co tutaj będzie dla pana dobre. Czyli tu z metr wody było? Z metr, więcej. Nie? To jest ta linia tam? Więcej. Potąd była woda. Aha. Potąd. I co, ona tam sięgała daleko? Tak. Ta Bystrzyca to ogromna. No ty tak, no teraz na strychu mieszkam. No. A gdzie pan był, jak woda? Pan wiedział, że przyjdzie woda? Ktoś pana informował, czy nie? No ja widziałem, jak się podnosi wszystko. No to jeszcze zdążyłem wszystkie ciuchy na strych powynosić.
czego używałem, no to wszystko na strychu mam. Wszystkie ciuchy, telewizor, no to postawiłem jak najwyżej. No ale telewizor wczoraj diabli wzięli, głos jest, obrazu nie ma. No ale... Pan sam tu mieszka? Tak, tak. Ile dni była woda tutaj? No gdzieś 2 dni, bo później zaczęła opadać. Przez okno wszystko, woda poszła i sucho już się zrobiło. Czyli szybko było, teraz... Szybko, no a teraz no 2 dni. Miał pan jakieś zwierzęta, czy nie? Nie, akurat nie miałem. Co pan potrzebuje teraz? No, w sumie... Jakieś drewno albo coś do palenia, czy pan pali? No to właśnie chłopaki wynoszą to drewno, bo posortowane było wszystko. No i co, wszystko zalało. No jo, wszystko zalane, potąd było. Piec muszę wyczyścić, bo to i w piecu tego mułu jest. O, to trzeba... Też mam wkręcany. Powiem ci, że mi... Grzejnik no, ustawią, no to już w piecu będzie można palić. No muszę wszystko otwierać, suszyć to. To przerażony chyba pan był, nie? Jak przychodził. Nie. Nie? Pierwsza powódź jak była, już się woda podnosiła, to jeszcze z nieboszczykiem bratem, bo chyba on coś wypił i ja w wodzie żeśmy się tłukli, pływali w tej wodzie, dopiero później żeśmy na strych uciekli, ale na drugie piętro i schody spadły. Spadły schody. To żeśmy nie mieli jak ze strychu zejść. Dobrze, że szybko woda zeszła, nie? To no, woda wtedy szybko zeszła. No a ty teraz 2 dni. No. Wyciągnąć myjkę? Ma pan wodę i czekaj, No to jesteśmy z firmy Impost, prowadzimy wolontariat, niestety jednodniowy, ale kumpel z Kłodzka tutaj mieszka z pracy, pojeździł po okolicznych wioskach i szukał ludzi najbardziej potrzebujących. Bo wiecie, Kłodzko, Stronie, Lądek, to wszyscy o nich teraz rozmawiają, są tacy ludzie jak tutaj pan, o których no, pomoc zapomniała. No i co, zrzeszyliśmy się, mamy 10-11 osób, przyjechaliśmy pomagać po prostu. Zawsze to jest 10 godzin, 10 osób, panu posprzątamy. Druga część jest na innej lokalizacji, w innym gospodarstwie. No i tyle. Zrobiliśmy zrzutkę, przywieźliśmy najbardziej potrzebne rzeczy. Mamy ubrania, mamy sprzęt do ogrzania domu. Panu wszystko zalało. No i tyle. To co możemy, to pomagamy. Najsmutniejsze jest to, że ten pan jest tutaj sam. Jak nam pokazał, gdzie do góry mieszka, bo musiał wszystko wynieść do góry. No to pokazuje, że powinniśmy doceniać to, co mamy, bo niektórzy nie mają nic, a stracili jeszcze wszystko, więc no chwyta to za serce, no ale i fajnie pomagać. No. Dobra, idę robić, szkoda czasu. No. No ja byłem kiedy? We wtorek tydzień temu, czyli to było 2-3 dni po tej największej fali. No to tam jeszcze nie było tak jak tutaj, że jest sprzątanie, wojsko, czy jakakolwiek pomoc, nie było niczego. Skala zniszczeń
nie wiem, nie znajduję jakiegoś odpowiedniego słowa. Filmy czy zdjęcia nie oddają tego, w ogóle to trzeba zobaczyć. No ucierpiała moja rodzina, rodzice, siostra, kuzynostwo. Ale to, co zauważyłem będąc tam, to taka jedność tych wszystkich ludzi. Wszyscy się połączyli ze sobą, chociaż tam mieli jakieś sąsiedzkie zawiłości wcześniejsze, ale wszyscy jak jeden mąż pracowali razem, pomagali sobie. Skala jest wyższa, ogromne roboty, myślę na 5 lat co najmniej. Ale radzą sobie jakoś tam, przynajmniej moja rodzina. Tym, którym zabrało wszystko, wiem, że są rozlokowani po hotelach, szkołach. No im najbardziej trzeba pomóc, dlatego też tu jesteśmy. Próbujemy pomóc komu się da, nie? Pomóc. Wiedzieli o tym, że zalanie będzie, no bo w momencie, w którym otrzymałem tam pierwsze filmiki od rodziców, no to już woda podchodziła no mniej więcej pod ich tam podwórko. No ale to się miało na tym zatrzymać. W momencie, w którym puściła tama, no to woda się podniosła o kilka metrów w ciągu 20-30 minut. No i to była ta fala burząca. Zabrała wszystko. Gdyby tama nie pękła, wydaje mi się, tak sądzę, żeby takich zniszczeń nie było. Bez kontaktu 2 dni. No mówię, ostatnie filmy, które otrzymałem od rodziców, no to jak woda podchodzi mniej więcej pod ich budynek. Później 2 dni byłem wycięty totalnie z kontaktu. Musiałem sobie radzić przez moich klientów, przez ludzi ze sortowni, kierowników oddziałów. Wysyłali kurierów na te tereny, żeby sprawdzić, jak to tam wygląda, i troszkę się dowiadywałem od osób postronnych. Dokładnie chyba w poniedziałek wieczorem dopiero zadzwonił do mnie ojciec. Na Czarną Górę musieli wejść, żeby w ogóle złapać zasięg. No i opowiedział mi co i jak. Dzień później już u nich byłem, no i tą całą skalę jeszcze nie widziałem. Dramat, dramat. Nie wiedziałem, czy żyją, szczerze mówiąc. Wiedziałem, że są w domu, ale nie wiedziałem, czy w ostatnim momencie ich ewakuowali, czy podczas ewakuacji coś się stało. Nie wiedziałem za bardzo, co z siostrą się dzieje, więc no, chodziłem bardzo mocno zdenerwowany i no, nie wiedziałem, co się z nimi dzieje. No ale na szczęście żyją. Roboty jest mnóstwo. Oni nie ucierpieli aż tak bardzo. No ale znam ludzi, którzy stracili całe domy albo członków rodziny. Wiem historię jednego pana, który, ja go nie znałem, rodzice go znali. Miał sklep AGD w Stroniu Śląskim, obok komisariatu, gdzie taki słynny filmik krąży po sieci, gdzie komisariat poleciał. Vis-a-vis komisariatu był budynek ze sklepem AGD. Facet do końca ratował, nie wiedział, że idzie fala przyszła, zabrała dom, 1/3 została domu, razem niestety z tym panem. No zginął na miejscu, utopił się. Jedno słowo to dramat, to tragedia wszystkich tam. Najgorzej ci, co stracili wszystko i życie. Tam też opowiadali mi ratownicy, jak byłem, że znaleźli samochód, w którym 4 osoby przypięte. To jest. Ale to jest jakieś bardziej ostrykami trafi. Czy pół godziny już woda wlewała się przez próg. Ja w łóżku leżałam, bo ja jestem chora. Byłam przeziębiona. Za pół godziny dzwoni sąsiad. Musicie pół godziny opuścić dom. No to dokumenty takie, co były pod ręką. Ja w piżamie i tylko w bluzie i w tym. Tam trochę jakieś rzeczy powynosili na górę. A najbardziej tu się bali o maszyny. Jakiś silnik, jakieś coś, no to tam kilka rzeczy. No i prowadzili mnie przez ściernisko. Grzęzłam. Stanęłam tam koło mineralu, deszcz pada, córka miała po mnie przyjechać. Nie może przyjechać przez Żelazno, ani przez Krosnowice, bo też tam zalewają. Może wrócił z synem, ciągnikiem, bo mnie ciągnikiem tam wyżej wzięli po tych rowach, żeby my nie ugrzęźli, bo mówi, zaraz jak się namoczy, to już nic nie przyjedzie po nas. No i tam siedziałam, położyli mi na kozetce u góry w osobnym pokoju. 3 kocami się owinęłam i ich. To syn budzi, mówi, mamo, wstawaj. Dziś było, ja wiem, 11. Mówi, wnuczek przejechał przez Byszyce, przez wodę do Polanicy i tamtędy. Mówi, na razie jeszcze można samochodem przyjechać, mówi, zawieziemy cię do mojej córki, nie, do Kłodzka. No i tak samo męża zabrali. Zdążyli tylko narzucić
do stajni kilka palet, bo kury mam. No na drugi dzień syn przyjeżdża, już woda była. Wziął takie te rybaczki, przyszedł i mówi, że 1,60 m wody było. Weszedł do domu, to jeszcze go ta woda, mówi, troszeczkę na zewnątrz było mniej, ale w domu nabrało, jak otworzy te drzwi, to wszystko to buchło tam. Mówi, czekał, aż ta trochę woda zejdzie, żeby tak długo nie stała. Kur 50 się potopiło, trochę zostało. Chociaż palety były, ale to przegniatały ich te kury to. A my mieliśmy pierwszą powódź, to ja już wiem, co to jest, bo tak samo mieliśmy, tylko mieliśmy wyżej. Widzi pan, jak ten numer tam jest? Dotąd była powódź, a teraz dotąd była woda. Zalane wszystko. No i pierwszy dzień my po tej powodzi przyszli, no te kury sprzątałam, ten kurnik, bo to trzeba było 2 kopate taczki. Później 3 koty znalazłam. Jeden na siatce wisiał, drugi tam na płocie, jeden w budzie, przewrócona buda tam go przykryło, nie mógł uciec. 2 stare koty się uchowały. A jeszcze syn to nagrał trochę, jak chodzi. Ja mówię, tam pokazujemy, pokaż mu. Mamo, lepiej, żebyś nie widziała. No i my zaczęli, ludzie przychodzili. Od Ady szefowa przyszła tu, taka kobieta naprawdę, że energiczna, że wiedziała, od czego zacząć. I tak szybko weszło, od tego się zaczęło sprzątać. To jest wszystko wywalone. No i ludzie naprawdę pomagają. Nawet się nie spodziewałam, że taka pomoc przyjdzie. Dziewczyny same płot postawili. Jaki jest, taki jest. Wiązali taśmami, folią, bo na sznurka nie było, młotka ani nic. Szoby sprzątali, do tej pory sprzątają. Każdy, kto ma ręce, a są naprawdę z całej Polski ludzie, pomagają strasznie. Dopiero uwierzyłam w życzliwość ludzi naprawdę. Że tacy mają serce i nie patrzą, że to ciężka praca, że różnie. Może ktoś sobie pomyśli, że my wyczyszczamy stare rzeczy, wyrzucamy stodołę, to wszystko. No ale wszystko jest zamulone, wszystko. Syn ma pole w koło i u nas maszyny trzyma. Kombaj był zalany, no wyczyścili trochę, jeszcze header tam został. Zboże zaczęło już się tak grzać, że przyjechało wojsko. Przyjechała koparka, bo to na tego ruszyć nie można było. Kryka już się prawie paliła, słomy powyrzucali, posprzątali, to wszystko w pole poszło ten chleb. Każdy mnie się pyta, co potrzeba. Sama nie wiem co kto da, po prostu. Nie mogę powiedzieć. Teraz ksiądz przywiózł lodówkę nową. Też pomaga. Ludzie przyjeżdżają, ten pan z Warszawy jest. 3 dni u nas. Dzisiaj nocował na pryczy takiej, na takim polowym łóżku. Bo przecież nie pójdzie do hotelu, nie będzie płacić, to zawsze gdzieś się znajdzie. Już od rana, od 7 pracuje, tam kamienie jakieś układa, jakiś złom. To co kto może, bo jeden może ma głowę, że zorganizuje, a drugi się pyta. Nie, ja mówię, no co weźmiecie, co? Każdy metr po metrze i się usprząta. Dzisiaj przyszli, wycinali nam te krzewy, to wszystko, bo ten wszystki brud, wszystko stoi w tym. No sam pan widzi, płoty są jakie dziurawe, ale stoją. Kury mi uciekają, kaczki. Tu siatkę postawili, bo mieliśmy przeciw dzikom, przeciw sarnom, bo nam mi strasznie tutaj robili, no to dziewczyny z chłopakami stawiali to wszystko, ja się zdziwiłam, że oni to postawili. Mówi, no dużo brakuje tej siatki, no bo mówią, taka pokręcona była po tego, że porwane, że nie dały rady. Sąsiada tu drzewo przyszło, no to już się tam pomału zabiera. Nasze tam jeszcze trochę jest, ale to wszystko takie mix-max. I złom, i drzewo, i kamienie, i wszystko. Mąż jest w ogóle załamany, kto przyjdzie. Ja dopiero tą noc nocowałam tutaj, bo ja jestem cały czas chora. Lekarz mówi, powinna pani się położyć, odpocząć. Ja mówię, pani, jak ja się mogę położyć? Nie da rady. Trzeba żyć po prostu, trzeci raz się dorabiać.
No każdy mówi zbijaj mury, ja mówię, ja już pierwszy raz zbijałam, robiłam remont. Nie sztuka zbić, a później co będę siedzieć w tych murach. Jedna pani przywiozła swoje łóżko takie metalowe, no na razie mamy na dole. No dzisiaj spałam na górze, no i w szlafroku i pod kołdrą, bo zimno. Bo tam mamy taki letni pokój, ale wieczorem jest zimno. Nie wiem, czy emocje takie są, czy cokolwiek. Jest jakieś otwarte serce jeszcze, ale najbardziej te młodzi. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski sami swoim samochodem. Przywiezie to, tamto. Pyta się, czy chleba trzeba, czy do chleba, czy jakąś chemię, czy jakieś tego. No i swoją siłę, swoją chęć. Że im się chce, Suwałki, przecież tu były pomorskie. Tu brygady były jakieś takich ochotniczych straży. Sami przyjechali, chłopacy naprawdę wspaniali. I takie te z Kępna. Pani nie martw się, pani będzie dobrze, my wszystko pomożemy, my zrobimy. Niech tylko pani powie, co trzeba, my tego. Dziewczyny takie młode z tego. Płoty stawiali same. Tu przyszła taka brygada mężczyzn, bo tu już tyle się przewinęło, że ja nawet nie mogę im wszystkim podziękować, bo nam nie wiem, skąd oni są. Widzi pan, ten płot postawili, bo to było wszystko wywalone z tym betonem. Tam jest nawet przywiązany do drzewa. Jest tam taki, żeby on stał. Prowizoryczny, ale stoi. Bo tu już złodzieje zaczęły chodzić. My wyjeżdżali, a już rano szabrowali. Ja mówię, co tu ukradną? No chyba te dary, co nam ludzie dadzą. Bo co innego. Co można wziąć? Nie mamy już więcej nic. Jeszcze chciałam podziękować tym wszystkim ludziom, bo już nie pamiętam, kto to był. Za serce, za pomoc, za dobre słowo, za cokolwiek, że byli. Po prostu dziękuję ślicznie. Bardzo podziękować ich za to, że pamiętają o nas tutaj. Wszystkim naprawdę w koło. I kury gonię kaczki, bo to co zostało, po 50 sztuk mi się utopiło. Widzi pan, co się robi. Wszystko wymieszane. Bo to jest syna czysto teren, pole, nie? Widzi pan, zboża, gryki, wsio. Sąsiada to poprzynosiło, po prostu pozabiera. Tu nawet, widzi pan, jest cała z olejem beczka. A tu widzi pan zboża wysypane. Tam całe pole zboża wysypane. Widzi pan, jakie góry ludzie wysypują? Ile chleba poszło w ziemię? Straszne rzeczy są. Straszne. Ogród. Ziemniaki nawet nie wykopane. Nie wiadomo, czy nadają się do jedzenia, czy nie. Szkoda. Tam powycinali mi to wszystkie te drzewa. Córka mówi, weź to wytnij, bo tylko jeden smród odrośnie ci, odbije ci. Płoty stoją. Ale ludzie, wojsko sprzedało stodołę. Kombaj wyczyścili, jeszcze hedry został. Nie wiadomo, w co ręce wpychać. Co robić? Widzi pan tutaj, tu jest na ścianach wszystko. Na świece światło. O, tu piwnica, tu jeszcze woda stoi. Deski mamy, bo ta klapa wpada. Boję się, żeby ktoś nie wpadł, nie? Bo to się musi przechodzić. Tu kuchnia. Na wszystkich były poprzewracane, wszystko to w wodzie było tu jest kuchnia, tu jest pokój. Tu mamy te dary, co dali na górę. No bo nie mamy gdzie trzymać, to co dają, to się dali. Dali nam teraz tą kanapę i ten stół. I takie łóżko. I tu mamy, dali. Nie myśli ktoś, że my zbieramy w ogóle co. Widzi pan, tu się od księdza suszy, jakieś ściany są wszystko. To można wyjść zobaczyć. To wszystko. Jest już prawie miesiąc po powodzi, a no
Dla niektórych ta powódź jeszcze się na pewno nie skończyła. My aktualnie jedziemy do Kłodzka, ponieważ ponownie umówiliśmy się z Kubą i ekipą z Impostu i to nie jest wcale sponsorowane, po prostu Kuba jest moim bardzo dobrym kumplem od wielu lat i no, dał mi znać, że robią taką akcję, że można im pomóc też coś przenieść i tak dalej, a że mamy kamerę, no to tam jedziemy i może dogramy jakieś no, odczucia, jak radzą sobie ludzie po powodzi, co zostało zrobione. Odezwała się do mnie Ewelina, pani Ewelina podczas kręcenia materiału w Starym Gierałtowie i zrobili taki utwór dla wszystkich pomagających powodzianom. Powstał dla nich utwór i też pojawimy się być może jeszcze na końcu tego tygodnia w Lądku, aby nagrać ujęcia do teledysku w takim podziękowaniu. Jesteśmy już w kolejnym sklepie, zaraz mam zjechać. Aha, no dobra, spoko. No hej. Słyszałeś, Kuba miał odebrać sprzęt dla powodzian i było napisane w sklepie, że odbiór za godzinę, ale tego sprzętu nie było. No? No jak coś jedź, kupimy to, co będzie dostępne z wystawy i tym. Aha, no dobra. No jakby ten odkurzacz dla pani Bożenki był, to może też. No to będzie. Chyba pani Bożenka dostała odkurzacz, bo... No, jeszcze będziemy się martwić. Później i ta woda jest niezdatna do picia. Więc musi podłączyć tą stację zdetniania, żeby mógł sobie filtrować ze studni tą wodę, nie? Bo ona się nie nadaje do picia. Jakieś tam, no chwili tam znalazł 2 rodziny i tam pozbierali zapotrzebowanie. Potrzebujesz potwierdzenia transakcji? Wiesz co, wezmę. Płytę indukcyjną, telewizor dla dzieci. To, gdzie macie busa? Czekaj, mamy tu busa. No, zmieści się? No to dobra, to nie podjeżdżaj, to czekaj. Od dołu, nie? Boczku. A, wejdź mi. Dobra, to daj adres. Skręć w prawo. Na rondzie drugi zjazd. Mam przyjaciółkę z opieki społecznej, która po prostu wybiera, która ma w opiece jakieś rodziny tutaj na rejonie całym, Drzychowice, Kłodzko, Krosnowice, te wszystkie wioski, Bystrzyca i tak dalej. I po prostu ona nam podrzucała jakieś tematy związane tam zazwyczaj, gdzie są jakieś dzieci, nie? Żeby po prostu było dodatkowo dla, no, tam, gdzie jest to takie zapotrzebowanie największe. No ma po prostu, jest kontaktem, który się opiekuje kilku rodzinami, no i ona pewnie, wiesz, w pierwszej mierze myśli o tych rodzinach, nie? Bo my pomożemy tym, ktoś pomoże innym. Czyli po prostu rozdziela co Tak, no. W ten sposób bardziej. Co dzisiaj zrobiliście? Dzisiaj mamy, no to mówię, właśnie tutaj do pana Tomka z Wismana do uzdatniania wody sprzęt, płytę indukcyjną i zmywarkę. I jeszcze jedziemy do Wilkanowa, później do kolejnej wioski, gdzie tam taka pani Paulina mieszka. Ona ma 3 dzieci, no i tam poprosiła bo wczoraj dzwoniłem, poprosiła o zmywarkę, bo już resztę rzeczy dostali. Bo to wiesz, ja dzwonię i na przykład oni już mówią, że już mają lodówkę, mają to i pytam się po prostu, czy coś jeszcze potrzebujecie, co jest takie, wiesz, ważne dla nich. No i zmywarka, nie? No i ona tak, ja się pytam, no bo tutaj faktycznie bierzemy 3 rzeczy, tam tylko zmywarkę, pytam się, czy coś jeszcze. No i ona takim, wiesz, załamanym głosem mówi do mnie, że no w sumie no mi tak głupio jest mówić, nie, że to już jest naprawdę dużo i wystarczy, ale że jeżeli jeszcze jakimś cudem macie, no to ona by chciała telewizor dla dzieci, nie? Bo miała zawsze w pokoju telewizor dla dzieciaków, a to jak jest matka z 3 dzieci, to czasami taki telewizor się raczej przydaje. No i się udało złapać też taki telewizor, więc myślę, że będzie zadowolony. To nawet nie robię, nie? Tak, to jest ten uzdatnia. Gdzie go dam? Tak to wygląda ogólnie. Ale jak woda szła, to byliście tutaj, czy... Tak, woda była tutaj.
teściową miałem chorą, że tak powiem. Wzięliśmy ją tutaj, nie? No bo tutaj jest 2 metry, ta powódź jest tutaj jest 2 metry wyżej niż w 97, nie? Gdyby było tak jak w 97, to by nas w ogóle nie zalało, dlatego byłem pewny, że tu nic nie będzie, nie? No zwłaszcza, że te zbiorniki pooddawali i tak dalej. Myśmy byli o 1,20 m podnieśliśmy grunt, także ja byłem 20 cm wyżej ten dom jest niż była powódź w 97 roku. Dlatego ja byłem pewny, że nic się nie stanie. Pewny byłem, nie? No. A tu normalnie po głowę. była woda. No, zaraz pokażę. To co, na górze siedzieliście? Tak, w ostatniej chwili wynosiliśmy, nie? Wszystko. O, a w domu to było tak. Ja pierdzielę. Masakra. No. Tutaj o, nie? To jest ten salon, tak. A jak sobie teraz robisz? Do okien było, nie? Że tak powiem, nie? Tak mniej więcej, nie? Jakby to tak od takiego. A jak sobie radzicie po powodzi teraz? Normalnie, no my mamy na górze jeszcze, nie? Całe wszystko i kuchnię mamy wszystko, nie? No, z tym, że póki co to i tak moje dzieci to mieszkają w większości u matki. W Kłodzku, nie? Ja tu jestem sam, no bo to trzeba wszystko zbić i zrobić, nie? Mamy tam zmywarkę, nie? No, zmywarkę mam tą starą, próbowałem ją reanimować, nie? To już ma pan Nie do rady, nie tak kopsiut, nie? Z tym. I płyta jest, tak? I płyta. Płyta też mi poszła, też ją próbowałem, ale... No dobra, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Powodzonka. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Nie mam powiedzieć. Lekko nie. Wiesz, no to co? Mamy dla was zmywarkę. Telewizor. Fajnie. No wiem, mówiła, że mało. To chodź pokaż, że to będziemy nosić, bo żeby tego nie było. Oni mieszkali całkowicie gdzie indziej i tamten budynek jest do wyburzania i właśnie mówił, że gmina im wskazała ten lokal, tylko że tu była szkoła, nie ma tu prądu, nic i sami muszą sobie wyremontować, żeby mogli tu mieszkać. Na zawsze już, bo tamten budynek już idzie do wyburzenia. Więc tutaj znaleźli im lokal zastępczy, ale jak widzisz, no tutaj nie było nawet pokoju ani nic. Gmina nam przydzieliła i tyle. No mówię, powiedzieli, że elektrykę zrobią, bo tu nie prąd obcięty, nic nie było, nie? Ani wody, ani kanalizacji, ale słuchaj, tak wszystko na agregacie. Że to jest w piątek. Wiem, że był remont, ale tutaj będzie gminne. To dalej będzie gmina. Tak naprawdę gmina ci powie Gmina może cię wysiedlić, za rok czasu powie ci fajnie było, ale się zmyło i... No ale też gmina już nie może nas wyrzucić takiego bezdomu. Się przydzieli następnego. Bo nie mogą cię zabrać, jeżeli nic nie ma. I przydzielą ci następne do remontu, bo tak ci dobrze tu pójdzie. Następne do remontu. Tak też może być. Bardzo dziękujemy. Nie ma za co. Nie ma za co. Dzięki. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Około 70 centów, to tak pod parapety, poniżej parapetów. No tutaj to miałeś gdzieś po tą wodę tu. Ciężko w to uwierzyć. Pustaki poroznosiło do końca wsi. Tak? Bo zabierało, no. Parę się uratowało, ale parę palet zabrało, to były do końca wsi podnoszone.
Z tego domu powyżej nas, co mówiłem, jak zabrało, to miał pod domem naukładane takie belki metrówki, to tam poniżej, jak będziecie jechać, most jest zerwany. No jest. To te belki wszystko rozwaliły. Szamba, wszystko, belki działały jak młotek i tamten most nie wytrzymał. 1 000 000 metrów sześciennych ponad. No. Jakby Międzygórze walnęło, to by Kłodzka nie było. Też ciężko w to uwierzyć. Tutaj by było wody chyba, nie wiem, po ten zegar. Taka fala mogłaby pójść pierwsza. Pierwsza fala, nie? Pierwsza fala jakby z taką siłą i impetem poszła. Ile tu ciężarówek wyjechało stąd? A wy byliście wtedy w domu? Czy nie, myśmy w sobotę, jak już to się zaczęło, to uciekliśmy do Byszczycy. Bo wiadomo było, że będzie źle. Ale udało się coś uratować? Parę ciut. Ja jeszcze w sobotę w robocie byłem i do mojej mówiłem, przestań, nic nie będzie. A o 6 wieczorem chyba już byliśmy w aucie i do wyjazdu. Tak naprawdę z domu to nic nie zabierzesz, no bo co, dokumenty, właśnie parę ciuchów, braki, szybko takie podstawowe dla dzieci, jakieś mleka, butelki, żeby tylko gdziekolwiek nie będziemy, to dać jeść, nie? Wszystko. Dzieci? No też są w Byszczycy. Ale mówię ile? Trójka. 4 lata, 1,5 roku i 6 miesięcy. Dobra, chłopaki. No to dobra. Ale no to dół. Wiesz, gdzie jest Tadeusz? Wiesz, to jest parę sprzętów, co nie? No i Dawid mówił, że spakowali tylko trochę ciuchów. I tyle im zostało. No co możesz spakować? 3 dzieci. Dokumenty i nara. No i to wszystko, koniec. Tak. No, mówię, że nawet już tam nie mogą mieszkać. Dostali tutaj nowe mieszkanie. Gdyby nie te zrzutki... To dobrze zburzone jest? Nie, to oni tu nie mieszkali gdzie indziej. Aha. I tam już nie mogła się wprowadzić, więc tutaj im gmina dała mieszkanie, ale to była szkoła. Więc powiedzieli, możecie tu mieszkać, ale musicie sobie wszystko wyremontować. No tutaj nie ma nic. Nie wiem, no w sumie wiesz co, bo my kończymy chyba ten dokument. Chcieliśmy zrobić, dograć tylko to, jak wy pomagacie. Zamykam temat i w grudniu może wyjdzie cały dokument. No. Dobra, nie ma co. Nara, dzięki. Gości. No, wzajemnie. Wydaje mi się, że jednak musimy grać ze słońcem na tamtą stronę, jeśli chcemy pokazać ten most. Faktycznie przez tamten most przy rynku, co przejeżdżaliśmy i z tamtą po prostu coś zgrać. No trzeba będzie kombinować, zapytamy się. Ewelina mówi, że przyjedzie z kimś, kto jest z Lądka i zna tu wszystko, więc może coś nam pokaże. I do tego mamy żakiet. Jest coś takiego, jest długa suknia. Podkowa jest niższa, nie? A zobacz teraz, zobacz jak idzie to. Kurde, to takie mroczne. Jest mroczne, ale poszła mroczna siła tutaj? Zobacz. Myślałem, żeby Karolina stanęła tu, no ale teraz nie zrobimy tego ze względów bezpieczeństwa. Jest zamknięte. Jedyne co możemy zrobić, to możemy tutaj postawić Karolinę i możemy spróbować to ograć z przodu, oszukamy trochę te barierki. Możemy na chwilę odsunąć. A, no tam jest. No, chyba lepiej nie. Postaramy się tak zrobić, żeby nie było to w kadrze. Prawie mijają 2 miesiące od powodzi. Ewelina, którą poznaliśmy w Starym Gierałtowie, można tak powiem, zorganizowała plan zdjęciowy, ma cały pomysł na teledysk. Ja go wyreżyseruję, właśnie znajdujemy się w Lądku Zdrój. Jesteśmy po pierwszych ujęciach. I powiem Ci, że jestem uradowany z tych ujęć, jeśli można to tak powiedzieć. Wiadomo, że klimat nie sprzyja robieniu takim rzeczom, ale tak jak wiele osób mówi, trzeba pokazywać i mówić o tej tragedii, która spotkała wielu mieszkańców. No to, co dzisiaj widzieliśmy po drodze, no to są miejscowości, jadąc od Złotego Stoku tutaj na Lądek Zdrój, po prostu zrównane z ziemią i tutaj no, ta powódź dalej trwa, walka trwa, odbudowywanie, a w innych miastach już życie tak naprawdę no, toczy się swoim rytmem. Widać wojsko, które jeszcze bardzo dużo pomaga i pokazujmy to i mówmy o tym, dlatego też to robimy. Cieszę się, że
No tak potoczyły się te nasze losy od samego początku filmowania powodzi, że możemy zrobić no, takie dobre rzeczy, uważam. Dobry był jakiś uczynek, chociaż mam nadzieję, że wiele osób później przyjedzie do Lądka-Zdrój, będą tu jedli obiady, że przyjadą do Stronia Śląskiego i też będą sobie kupowali no, albo jakieś noclegi, cokolwiek. Najpierw może to, tak? Tutaj musimy tu przyjechać. No bo tam, gdzie teraz wszyscy stoimy, tam jest cały czas droga główna, nie? Tak. No, to my musimy... Dzień dobry. Żeby one sobie schodziły w tą stronę. Czwórka. Wiesz o co? No to załóżmy, że się spotykają na środku, czyli tu, gdzie jest dół, oni po prostu tutaj niosą chleb, tak? Tak. I tu, stąd jest dzieci, stąd jest odbiorca. No. Gramy na tamtą stronę. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj z dołu pokaże na pewno skalę tego, jak ta tama pękła, jak to wygląda. Tutaj już jak jesteśmy, to już jest dobrze. A zobaczmy też. Z góry też będzie spoko, ale no myślę, że tutaj i już się rozglądasz na szczycie, o właśnie. Bardzo fajnie, rozglądaj się jeszcze. Co to jest? Tu na razie z blendy nie będziemy korzystali, bo kopmy jeszcze. W stroju. Tam jest cień. By sobie podeszły tu i tu już by rzucały normalnie na wodę. Tylko tam jest cień. No tak jak ja stoję. Albo tak jak ja stoję, albo na tamten most byśmy zagrali. Kręcimy teledysk do utworu Marka Krakowiaka Aniele nie z nieba. Utwór powstał po tym, jak zaczęliśmy zwozić dary tutaj do Polanicy, do Michała. Tak, tak, więc tutaj się tak naprawdę w Polanicy poznaliśmy. Zaczęliśmy razem współpracować, wymieniać się doświadczeniami, kontaktami. Więc wyszło coś fajnego. No i dzisiaj pełna kooperacja. Pełna kooperacja, tak, Wrocławia, Łodzi, Bystrzycy, Polanicy i działamy tutaj, żeby podziękować tak naprawdę wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, wszystkim służbom, które bezinteresownie tutaj niosły pomoc i starają się jakoś tutaj to wszystko doprowadzić do jakiegoś ładu i składu. Tak, w podziękowaniu dla wszystkich zalanych, wszystkich terenów oczywiście. Postanowiliśmy założyć też fundację, to jest nasze logo. Fundację tak naprawdę zrzeszającą ileś fundacji, które będą działały w ramach jednego projektu. Być może w przyszłości nie zdarzy się sytuacja, gdy ta koordynacja będzie na tyle utrudniona i będzie jeden numer, jeden portal, gdzie będziemy między sobą przesyłali informacje. To jest taki plan dalekosiężny, ale plan. Zebraliśmy dużo towarów. Pierwsze 2 tiry wyjechały zaraz w pierwszym tygodniu po zalaniu z żywnością, z darami takimi jak tam łopaty, agregaty, pompy. To, co było najpotrzebniejsze w pierwszym terminie. Później zaczęliśmy zwozić dary dla rolników, czyli przyjechały pasze, przyjechały sianokiszonki i w tej chwili dalej robimy zbiórkę. Będzie za chwilę na 6 grudnia na Mikołaja zbiórka dla dzieci i seniorów, gdzie będziemy zbierać dla nich prezenty na Mikołaja i po kolei dalej będziemy współpracować z koordynatorami tutaj na miejscu i będziemy to, co będzie potrzebne, przywozić. Tak, tutaj cały czas na Michała czekamy listy z zapotrzebowaniem, co jest potrzebne. To, co Państwo zbierają i wysyłają, trafia do mnie i wszystko później ode mnie i od ludzi, z którymi współpracujemy, trafia bezpośrednio do najbardziej potrzebujących
bezpośrednio do wszystkich domostw. Staramy się to od samego początku do samego końca koordynować, czyli do zaopatrzenia w 100% wszystkich powodzian. Nie skończyliśmy akcji. Zaczęło się oczywiście od pierwszych doraźnych pomocy, czyli żywność, chemia, poprzez obecną teraz akcję w postaci materiałów budowlanych. Oraz tutaj z ekipą były ściągane też płody rolne. Staraliśmy się zabezpieczyć jak największą ilość rolników we wszelkie płody rolne. No i będziemy oczywiście w dalszym ciągu starali się pomagać zarówno pośrednio i bezpośrednio. Ale powiedz, że tak naprawdę swoją firmę zostawiłeś i od 8 do 21 Michał jeździ od domu do domu. Przez ostatnie 5 tygodni, no niestety wszystko było samopas i starałem się... I sprawdza, Zapomniałem o firmie. Ludzie są ważniejsi. Udało się też przedstawić Państwa burmistrzom, sołtysom. Jesteśmy cały czas w kontakcie, więc wszystko jest na bieżąco. Więc działamy. Działamy, nie poddajemy się, nie spoczniemy oczywiście. Dopóki nie zostaną zaopatrzeni do ostatniej osoby, która potrzebuje pomocy. Tak. Teledysk tak naprawdę ma być opowieścią o tym, co tutaj się wydarzyło od początku, od momentu, kiedy pękła tama, wszystkie zniszczenia, dary, które zaczęły tutaj napływać i zostały gdzieś rozwożone, wszyscy wolontariusze, którzy zaczęli tutaj zjeżdżać. Mamy tak naprawdę 3 postacie. Jeden jest tutaj wokalistka, która opowiada historię anioła nie z tej ziemi, czyli tak naprawdę nie z nieba, który reprezentuje wszystkich darczyńców i ludzi tutaj o dobrym sercu, którzy pracowali. Tu jest aniołek nasz, który chodzi i tą pomoc dostarcza, przekazuje symboliczny chleb, który tutaj ma symbolizować alegorią do tych darów, które popłynęły. No i nasz czarny charakter, czyli chaos, który to wszystko tak naprawdę tutaj wywołał. I zniszczył. Z Wami współpracować. To my dziękujemy, bo Wyjdą fajne rzeczy. wyjdą rzeczy. No i że dzięki temu też ludzie nie zapomną o tym, co tu się wydarzyło. Nie damy im zapomnieć.